Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku poświątecznie. Nie udało się nagrać vlogu we wtorek, czyli w Sylwestra. Mieliśmy przerwę, też musimy odpocząć. A dzisiaj króciutko tylko o dwóch ciągnikach. Powiem Wam, jak daleko jesteśmy z przekładnią Autopower, czyli VT dokładnie, przy 7820. I jak daleko mamy tego 6910, bo tam małe komplikacje wyskoczyły, plus co nieco o sprzedanym jednym ciągniku. Zostańcie z nami. Ale zanim to oczywiście proszę o lajka, o suba i o chociaż byle jaki komentarz, żeby YouTube gdzieś tam wyświetlił się większej ilości potencjalnych oglądających, tak żeby dowiedzieli się o tym kanale. Lecimy. Jeśli chodzi o IVT, to tak, mamy praktycznie złożoną przekładnię. Tutaj widzicie ładnie białym stretchem sobie Przemek zafoliował tą całą budowę po to, żeby mu się tutaj po prostu nie dostawały różne zanieczyszczenia. Mamy jedną malutką tutaj blokadę, natomiast ta blokada jakby nie przedłuży czasu składania tej skrzyni, a jest to taki malutki NIT, który teraz widzicie na ekranie. Po prostu źle zamówiliśmy inne rozwiązanie, natomiast tutaj taki NIT jest potrzebny, ale on praktycznie powinien być, jak oglądacie ten film, to już go mamy. Tu jest hydro w tej obudowie, a tu jest obudowa z tym całym karierem tak zwanym, nie? Czyli z układem planetarnym, z koszem i ze sprzęgłami, też ładnie zafoliowane. To jest praktycznie gotowe do składania. Tutaj praktycznie ten NIT i nie wiem, czy już ma luzy ustawione, Przemek, czy nie. Widzę, podkładki leżą też dystansowe. To jeszcze musieliśmy domówić, słuchajcie, bo w nowej obudowie tego śrubunka nie ma, tego nypla, a po prostu ten niestety, ale no nie chciał pójść, nie? Nie chciał pójść, chłopaki już tutaj nawet zaczęli delikatnie podgrzewać to i no nic to nie dało. Tu co prawda ta dziurka, to tam się nią nie przejmujemy, bo i ta obudowa i tak jest do wyrzucenia. Ale ten dypel musimy domówić nowy, także no zawsze jakieś tam niespodzianki będą. A poza tym wszystko, słuchajcie, fajnie idzie. No i też składamy sobie od razu układ wtryskowy. Widzicie, nowa szyna, rurki też nowe będą, pompa zrobiona, zawory ustawione. No i praktycznie przed samiutkim odpaleniem sobie tutaj wrzucimy te wtryski, żeby też nie siedziały jeszcze tutaj kilka dni, no bo wiadomo, jeszcze potrzebujemy taki dzień, żeby ją ładnie poskładać, tą skrzynię. Nie wiem, czy starczy, żeby ją zakręcić tutaj do tylnego dyferencjału. No i musimy tym wszystkim, słuchajcie, wjechać tam, tak? Będę to wszystko pouzbrajać. Chcemy jeszcze zdjąć tutaj obudowę sobie tylnego WOM-u po to, żeby sobie wyczyścić po prostu tą zlewnię całą, tak? Sprawdzić, tam przy okazji sobie sprawdzimy luz na dywsze. No tak, żeby ten ciągnik pracował bez zarzutu, no bo on jednak musi wjechać w głębokie Niemcy. Nie chcielibyśmy jeździć na poprawki, bo o ile tam do tych dwóch emek, które robiliśmy na jesień, byłoby trochę bliżej, tak tu jest 2 razy dalej. Jeśli chodzi o 6910, to maszyna praktycznie skończona. Jest jedna, niestety, przeprawa. Widzicie, nie ma pompy. Słuchajcie, mamy podejrzenie, że nowa pompa po prostu jest, no jest coś nie tak z nią do końca. Na szczęście tutaj Adam miał drugą taką pompę i gdzieś tam będziemy próbowali sprawdzić, o co chodzi, bo po prostu no, jest podobny przypadek, słuchajcie, jak w tym 6910 na zwykłej pompie, na zwykłym sterowaniu, bo tu już jest elektryka w tej pompie, jest już gaz, widzicie, elektryczny, nie ma cięgła w ogóle. Natomiast tam było podobnie, że do 1400 ten ciągnik obrotów miał moc, miał doładowanie, później już tego nie było, a tutaj praktycznie no, my nic więcej nie dotykaliśmy przy tym ciągniku, a mierzyliśmy sobie go przed naprawą. Przed naprawą ją brakowało raptem tam około 5 koni mechanicznych, co można uznać za praktycznie wynik no, dobry, mimo że pompa była w stanie no, takim, że za chwilę by się rozpadła. Tak tutaj no, brakuje 20, tak, na nowej. I po prostu ewidentnie jest problem gdzieś w pompie, prawdopodobnie ustawienia muszą być inne tej pompy. Dziwne dla mnie, ale to też nam pokazuje, że z tymi tematami będzie problemów coraz więcej. I teraz zobaczcie, nie mielibyśmy hamowni i wydalibyśmy klientowi ciągnik i nawet by nie było wiadomo, ile on ma mocy ten ciągnik. Także no, hamownia, dobra sprawa. A tutaj 6830 czeka dosłownie na polerkę, a jest gotowy praktycznie.
Czekamy tylko za jedną rzeczą, słuchajcie, bo umówiliśmy się z klientem, że tutaj kilka rzeczy będzie miał porobione. Oczywiście jest to zawarte gdzieś tam w cenie, ta cena jest odpowiednia. Fotel jest nowy, słuchajcie, na wypasie. To jest taki fotel, słuchajcie, jakbyście chcieli kupić ten MSG 95 AL, ten 741, z boczną amortyzacją, to jest właśnie taki fotel, natomiast ten jest, to nie, teraz już powiedzmy są równie dobrze wyposażone, bo ten w barwach John Deere'a, bo to jest też Grammer, ma też już z tyłu guzikami, dwoma przyciskami regulowane lędźwie. Fajnie się na tym siedzi, fajnie się na tym będzie, jeszcze lepiej się będzie jeździć. Natomiast przytrzymała nas tutaj, widzicie, nie ma kolumny kierowniczej, dlatego że no jest tu starego typu kolumna, nie ma sprzęgiełek, takich 3 elementów, tylko jest wałek do końca i no i ten wałek ma niestety zniszczone frezy. Musieliśmy dać nowy orbitrol, niestety, bo w orbitrolu też jest wszystko wybite. I po to właśnie później John Deere zrobił tak, że zrobił właśnie kolumnę z krótszym wałkiem. W to miejsce wstawił sprzęgiełko, no i nie zużywa nam się to tak mocno, nie zużywa się orbitrol, nie zużywa się ten wałek, tylko zużywają się te aluminiowe, 2 aluminiowe i 1 plastikowy element tworzący właśnie to sprzęgło. No ale tutaj jest tak jak jest. Zaradziliśmy temu, zdobyliśmy taki używany wałek, gdzieś tam ze spalonego ciągnika, ale w bardzo ładnym stanie, zachowany i po prostu tokarz nam to ładnie przełoży, utnie ten stary wałek, ładnie to wszystko połączy profesjonalnie i będzie to jak nowe, będzie nowy orbitrol. No stary, no działa bez zarzutu, ale niestety wałek ma zużyty. No i właśnie no, takie są gdzieś tam uroki. Trochę nas to zaskoczyło, ale no w tej branży to już tak jest, że codziennie coś człowieka zaskakuje. A tak maszyna, słuchajcie, gotowa, odpalona. Wszystko fajnie zrobione, widzicie, błotniki są, końcówki, przeguby, tutaj obrotnice, wszystko ładnie porobione. Błotniki oczywiście szersze, jest to fajnie tutaj szerokościowo dobrane. Dodatkowo klient, słuchajcie, to jest taka też temat na przyszłość, jakbyście chcieli u nas, zażyczył sobie wyłącznik prądu, a że ciągnik ma przedni TUZ, a klient nie chciał za każdym razem otwierać maski i nie chcieliśmy też montować tego oryginalnego przełącznika tam pod schodami, bo to jest takie nie do końca rozwiązanie trwałe, uważam, to zastosowaliśmy mu taki przełącznik, jest tu w tym miejscu, więc uważam, że no, w miarę bezpieczny. No można by go jeszcze tutaj delikatnie osłonić taką blachą na upartego, ale chodzi o to, że nie będzie musiał klient codziennie tej maski otwierać i zamykać. Fajnie to wygląda, jest to połączone normalnie kablami do akumulatora. W tym przypadku akurat jest na masie zrobione, chociaż no, chcieliśmy na prądzie, ale tu byśmy chcieli tutaj dużo instalacji przerobić. Natomiast no, myślę, że swoją funkcję to będzie spełniało. Wydech, tam jeszcze mamy założony odciąg, ale tam musimy delikatnie tą rurę prostować, bo nas tak gdzieś tam uderzyli. A tak poza tym ciągniczek, no ready, tak? Ready. Też nie wszystko, akurat klient sobie zażyczył, że nie wszystko mamy zrobić, co my byśmy widzieli zrobić, ale właśnie poprosił o wtryski. Chciał, żeby to po prostu było zrobione tak, jak się należy. Miękka kabinka, no fajnie się tym ciągnikiem będzie jeździć i już, nie? No, nawet zaczepu nie chciał, słuchajcie, mimo że ten jest do wymiany, a po prostu ma jeden nowy u siebie i to z jednej strony jest fajne właśnie w używanych maszynach, że gdzieś tam, jak już ktoś ma jakąś flotę, no to też idzie się fajnie dopasować. I tak by to było, słuchajcie. Wszystkie lampy mamy już nowe na warsztacie. Nie wiem, czy widzicie. Wszystkie mamy w LEDzie. Tam ktoś napisał w komentarzach nam też, żebyśmy sobie z jakiejś strony tam zamówili te LEDy. Natomiast no nie ukrywam, że ja już tu część miałem po prostu tutaj z naszej lokalnej firmy, z Leny, takich tytanów i to fajnie nam się sprawdza i po prostu chcieliśmy, żeby te lampy wszystkie zamówić już z jednej parafii, tak, żeby to fajnie wyglądało. I jeszcze musimy odkurzyć halę, tak, już wam mówiłem. Nie, gdzieś tam nie mogę się zebrać, nie mogę gdzieś tam poszukać kogoś, żeby nam to ogarnął, ale też nie mogę tego zrobić, bo po prostu zaczęliśmy tutaj robimy remont, bo no nie ukrywam, też wam się to nie do końca podobało, jak na taki warsztat. No troszeczkę było tak tutaj no mało apetycznie w środku, chociaż nowa posadzka przemysłowa, to no, tak trochę odstraszało, taka dziupla. Teraz już to się zmieni. Udało nam się koncepcję opracować taką, że wydało wyprostowanie tamtej ściany, tych wszystkich uskoków, tam do góry był taki duży uskok i to ładnie Suporexem udało się wyprostować. Jeszcze tutaj nadrobimy nad tą antresolą, plus te wszystkie wnęki od okien tutaj. Widzicie, tu już nawet sobie zaczął pan murarz, grubościowo fajnie dobrał. No i na to przychodzi tutaj firma, która to wytynkuje, oczywiście maszynowo. 6 nowych lamp, bo widzicie tamte, no to one prawie faktycznie nie świecą. Także też będą tutaj tytany i
No i oczywiście wymalujemy to na biało z dolnym zielonym paskiem i fajnie to, słuchajcie, wreszcie będzie wyglądać, bo to pomieszczenie wreszcie będzie wyglądało po prostu profesjonalnie, tak? Umyjemy troszeczkę też tą bramę, ale to pewnie bardziej na wiosnę, bo nie wiem, czy teraz warunki pozwolą. Antresola zostaje, bo ona już jest na stałe tutaj wmontowana, niestety nic się nie zrobi. Oczywiście sobie ją tam odkurzymy, wysprzątaliśmy wszystkie narzędzia, tam leżą regały, które później ustawimy tam do góry. No i no taki jeszcze temat tutaj u nas powstał. Znaczy my się na niego gdzieś tam zbieraliśmy. No, zaczęliśmy od posadzki latem, bo to było najprościej. Pamiętam jak się nabawiłem ran na rękach. Trzeba było tam ileś tysięcy kostek wyciągnąć, a ja niestety nie przyzwyczajony, słuchajcie. No, w biurze siedzę cały czas, bo tych papierów jest mnóstwo. Jak kocham pracę fizyczną, tak po prostu se krzywdy narobiłem, ale pamiętam, że w jedną sobotę te wszystkie kostki tutaj zdjęliśmy i w poniedziałek rano już panowie tutaj lali posadzkę. No i to jest drugi etap i troszeczkę gdzieś tam nie ukrywam, że przez ten okres świąteczny chcieliśmy właśnie zacząć, bo i tak, słuchajcie, i tak w tym roku było tak, że no, tych świąt, te święta wszystkie występowały w środku tygodnia. No i nam zleciało 2,5 tygodnia, jak każdej praktycznie firmie i niewiele się zadziało w tym momencie. Klienci też zaczynają pytać, jak tam daleko o pracę. No prace się nie posunęły, no bo też no nie pracowaliśmy, no bo no w pierwsze, drugie święto, czy we Wigilię, nie było tej pracy, czy w Nowy Rok, czy w Trzech Króli, ale wracamy do normalności i teraz, a po drugie mamy, no tak, tutaj kwestia pompy, to jest tylko kwestia pompy tak naprawdę, tak uważamy. Tam jest tylko kwestia założenia tego siłownika, ale to znacie temat, nam brakowało, żeby zregenerować to gniazdo. Ten ciągnik jest gotowy, tu jest 1 dzień pracy przy nim. No i tutaj mamy w 2 chłopaków jakieś 3 dni, myślę, nie? Na spokojnie, żeby to wszystko ładnie poskładać. No może 4, bo jeszcze Przemek chce tutaj trochę instalację ponaprawiać klientowi, bo to troszeczkę taka jest też poszarpana miejscami. A jak będziemy to wszystko układać i mamy to na wierzchu, no to warto to zrobić. Ten ciągnik to jest tam tylko jeden tak naprawdę, 1,5 dnia. On tylko przyjechał na uzdrowienie hydrauliki i zdemontowaliśmy tutaj klientowi WOM, ale to sobie sam będzie gdzieś tam próbował to naprawić, bo no jest tutaj straszny luz na wałku, wszystko lata na wszystkie boki. Boimy się, żeby klientowi nie pękł wał korbowy. No i tak to wygląda. Otworzę przy okazji bramę majstrom, bo za chwilę powinni być. No i tak to w tej Polsce jest. Ruszamy, słuchajcie, z rekrutacją, tak żeby gdzieś tam 1, 2 nas było więcej, ale ja jestem dobrej myśli, uważam, że ten rok będzie zupełnie inny, zadzieje się w tej firmie więcej. Mimo zmian, mimo że 2 chłopaków nam odeszło, obstawiam, że za 12 miesięcy powinniśmy być, mam nadzieję, w innym miejscu, jeśli chodzi o przerób, jeśli chodzi o to, jak to wszystko tutaj funkcjonuje. I tym miłym akcentem kończę i żegnam się z Wami i do następnego razu, a w piątek oczywiście zapraszam na vlog Karola. Cześć!